Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj czeka nas takie przyjemne, jesienne, przytulne dzierganie. Chciałabym Was zachęcić do wspólnego wykonania szydełkowego koszyczka, który jest, jak widzicie, w kształcie uroczej dyni. Mam nadzieję, że ten wzór Wam się spodoba. Mam nadzieję, że takie koszyczki powstaną również u Was. Można je wypełnić cukierkami, można je wypełnić kasztanami, żołędziami, żeby mieć taką cudną, jesienną dekorację. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy. Urocze dynie wykonamy ze sznurka bawełnianego 3 mm. To jest sznurek marki Sznureks, który kupicie w moim sklepie internetowym. Oczywiście w kolorze pomarańcz i dodatkowo z tej ostatniej torby, którą Wam pokazywałam w ostatnim tutorialu, została mi odrobina sznurka też 3 mm w kolorze szałwia, więc już nie będę zaczynała nowego motka w kolorze zielonym, co może wyglądałoby lepiej, może nie. Jeżeli nie chcecie do koszyczka zaczynać właśnie jakiegoś zielonego, nowego sznurka, można swobodnie zastąpić go jakąś grubszą wełną w kolorze zielonym, jeżeli macie, i też będzie ok. Szydełko w rozmiarze 6 mm, czyli idealne do tego rozmiaru sznurka, i zabieramy się do pracy. Do zrobienia takiego koszyczka, jaki widziałyście na początkowych zdjęciach, potrzebujemy dokładnie, no mniej więcej, może tak, mniej więcej 150 metrów sznurka 3 mm, czyli 1,5 motka. Zatem jeżeli weźmiecie sobie 3 motki, 3 pełne motki tego sznurka, to zrobicie 2 całe koszyczki z pokrywkami. Rozplotłam sobie końcówkę, łapię teraz za tę końcówkę, składam na krzyż, tak żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Wkładam szydełko do środka, pobieram, przeciągam i nie zaciągam tej pętelki, tylko już ją liczę jako pierwsze oczko łańcuszka. Oczek łańcuszka na początku robimy dokładnie 22. Czyli tutaj już liczę 2, 3, 4 i tak dalej. I teraz tak. Przechodzimy do drugiego oczka, licząc od szydełka, i robimy w nim oczko ścisłe pod tylną pętelkę, podobnie w 2 kolejnych oczkach, czyli 3 oczka ścisłe pod tylną pętelkę. Wbijamy się drugie oczko, licząc od szydełka, pobieramy sznurek, przeciągamy i przeciągamy od razu pod pętelką na szydełku, to jest pierwsze oczko ścisłe. Wbijamy się w następne oczko, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem i pod pętelką na szydełku drugie oczko ścisłe i trzecie oczko dokładnie tak samo. 3 oczka ścisłe. Teraz w 3 kolejnych oczkach robimy zwykły półsłupek, też pod tę tylną jedną pojedynczą pętelkę. Pobieramy, przeciągamy i teraz pobieramy, przeciągamy przez 2. Następne oczko, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez 2. Następne oczko to samo, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez 2. Następnie będziemy pracować półsłupkami nawijanymi prawie do samego końca. Dopiero w tej pętelce końcowej zrobimy półsłupek zamiast półsłupek nawijany. Zatem narzut nitki na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko, pobieramy, przeciągamy i tym razem mamy 3 pętelki na szydełku. Pobieramy i przeciągamy przez wszystkie 3. Narzut nitki, następne oczko, wbijamy się, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem, 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez 3. Narzut, następne oczko, wbijamy się, pobieramy, 3 pętelki, pobieramy, przerabiamy przez 3. I to są właśnie półsłupki nawijane. Pracujemy nimi, tak jak wspomniałam, prawie do końca łańcuszka. Jestem już prawie na końcu. Przedostatnie oczko to półsłupek nawijany, a ostatnie oczko, czyli ta pętelka, o której wspomniałam, żeby jej zbyt mocno nie zaciągać, to zwykły półsłupek, czyli wbijamy się bez narzutu nitki na szydełko. Przytrzymujemy sobie ten supełek, żeby nam się nie rozplątał. Mamy zwykły półsłupek i teraz dopiero sobie to mocno tutaj zaciągamy. I teraz robimy oczko łańcuszka. Zawsze będziemy robić oczko łańcuszka, żeby przejść do kolejnego rzędu. Obracamy robótkę i teraz pracujemy dokładnie tak samo lustrzanym odbiciem poprzedniego rzędu. Czyli
nad półsłupkiem robimy półsłupek, nad wszystkimi półsłupkami nawijanymi robimy półsłupki nawijane, tutaj nad 3 półsłupkami robimy półsłupki i 3 oczka ścisłe nad 3 oczkami ścisłymi z poprzedniego rzędu. Ja sobie tutaj tych półsłupków nawijanych nie liczę, robię trochę tych półsłupków nawijanych i dopiero wtedy odliczam 6 od tyłu. Raz, 2, 3, raz, 2, 3 i wiem, że w tym miejscu mam zakończyć robienie półsłupków nawijanych. Ale róbmy ten rząd razem. Zrobione jest oczko łańcuszka na obrót. Interesuje nas teraz drugie oczko, licząc od szydełka. Wbijamy się, to jest całe oczko, cała ta literka V. Wbijamy się tylko i wyłącznie pod tylną pętelkę tego oczka i robimy półsłupek. Następnie narzut nitki na szydełko. Wbijamy się cały czas tylko i wyłącznie pod tylne pętelki kolejnych słupków i tym razem robimy półsłupki nawijane, czyli te półsłupki z narzutem nitki na początku. I robimy je tak kolejno, aż będziemy zbliżać się do końca rzędu, gdzie odliczymy sobie właśnie te 3 oczka, w których ma być oczko ścisłe i 3 oczka, w których ma być zwykły półsłupek. Zatrzymujemy się i liczymy sobie od tyłu. Szukamy tutaj tego ostatniego oczka. Wszystko sobie ładnie tutaj prostujemy, żeby nie przegapić, które to jest oczko ostatnie i liczymy te literki V, czyli oczka. Raz, 2, 3 tu będą oczka ścisłe, raz, 2, 3 tu będą półsłupki, czyli dokładnie w dobrym miejscu już się zatrzymałam. W 3 kolejnych oczkach, nadal tylko i wyłącznie pod tylną nitkę, robimy zwykły półsłupek, a w 3 ostatnich oczkach tego rzędu robimy oczko ścisłe, też pod tylną nitkę. Czyli wbijamy szydełko pod tylną nitkę, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem i pod pętelką z szydełka. Następne oczko, tylna nitka, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem, pod pętelką na szydełku i ostatnie oczko tak samo. Tylna nitka, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem, pod pętelką na szydełku. I znowu to samo. Oczko łańcuszka na obrót. I znowu robimy odbicie lustrzane poprzedniego rzędu. Czyli teraz zaczynamy od 3 oczek ścisłych. Znowu cały czas pod tylne nitki pracujemy tylko, czyli pomijamy oczko łańcuszka zrobione na obrót, przechodzimy do następnego oczka, wbijamy się pod tylną nitkę tego oczka, robimy oczko ścisłe, następne oczko, znowu tylna nitka, oczko ścisłe, następne oczko, tylna nitka, oczko ścisłe. Kolejno 3 półsłupki pod tylną nitkę, a następnie rozpoczynamy robić półsłupki z narzutem. I robimy je prawie do końca. Zatrzymujemy się przy ostatnim oczku i w ostatnim oczku tego rzędu robimy zwykły półsłupek bez narzutu. Teraz mam ostatnie oczko i zamiast półsłupka z narzutem robię zwykły półsłupek pod tylną nitkę. W ten sposób. I zobaczcie, już teraz widzimy, jak to będzie się budowało. Tu będzie najszersza część, brzeg będzie delikatnie zwężony przez ten jeden półsłupek w ostatnim oczku, natomiast ta część będzie mocno zwężona, dzięki czemu ten koszyczek będzie, będzie się budowało ładne dno tego koszyczka. Robimy w ten sposób dużo więcej okrążeń. Teraz oczywiście oczko, łańcuszka, obrót i zaczynamy. 1 półsłupek, potem półsłupki nawijane, 3 półsłupki, 3 oczka ścisłe. Oczko, łańcuszka, obrót. 3 oczka ścisłe, 3 półsłupki, półsłupki nawijane i półsłupek w ostatnim oczku. Robimy dużo więcej rzędów. Ja zrobię tyle, że prawie zakończy mi się już motek tego mojego sznurka, żebym wiedziała, żeby ta dynia, ten dyniowaty kształt był jak najbardziej foremny, no i żeby już było wiadomo, że trzeba zacząć nowy motek do zrobienia pokrywu. Spójrzmy teraz wspólnie, jak wygląda większa część. Ta część się zwęża, ta się rozszerza. Tutaj delikatne zwężenie jest na brzegu. Została mi niewielka ilość sznurka, już tutaj tulejka prześwituje. Mam 37 rzędów. Jak to policzyć?
patrzymy sobie w ten sposób na każde z tych żeberek. To można policzyć tak mniej więcej, bo tu naprawdę nie chodzi o to, żeby było dokładnie tyle samo. Każde takie żeberko to są dokładnie 2 rzędy, u mnie to jest 37. I teraz tak, ustawiamy sobie oczywiście tak, żeby ta przewężająca się część była na dole. No i składamy ją w ten sposób, żeby zobaczyć, czy już to trzyma fajny kształt, czy już nam się podoba. Można dołączyć, zobaczcie, więcej rzędów, żeby ten koszyczek był większy. Natomiast wtedy oczywiście planujemy większą ilość sznurka. U mnie już jest ok. Ja sobie to wszystko tutaj w ten sposób zaplanowałam, żeby 1,5 motka dokładnie mi starczyło, więc już się w tym momencie zatrzymuję. I co robimy teraz? Zatrzymujemy się. Najbardziej polecam zatrzymać się na tym rzędzie przy brzegu koszyczka. Nie przy środku, tylko przy brzegu. Ja tu zaczęłam kolejny rząd, ale nie będę go kontynuować, więc sobie go spróbuję. Żeby teraz po zszyciu tych brzegów wylądować na dole, bo wtedy tym samym sznurkiem będziemy zaciągać sobie dno. Zatem obcinam już tutaj sznurek z kłębka, nie będzie mi aż taka ilość potrzebna. I teraz możemy zszywać oczkami ścisłymi na szydełku, możemy zszywać igłą. Ja wolę zszywanie igłą, bo oczka ścisłe zawsze dają jeszcze ten swój warkoczyk jakby i troszkę bardziej jest widoczne to łączenie okrążeń, więc przygotowuję sobie taką grubą igłę do wełny, zakładam sznurek na oczko i rozpoczynam. Zszyty, pora zamknąć dno i tutaj przedziewamy igłę. Tutaj już sprawdzi się wyłącznie igła, więc jeżeli było zszywane szydełkiem, no to zmieniamy na igłę. Przedziewamy pod jakimiś takimi najbardziej zewnętrznymi, pojedynczymi nitkami. Po każdym przedzianiu zaciągamy, żeby już się maksymalnie nam to kółeczko zamykało. Oczywiście nie aż tak mocno, żeby nam się tutaj urwał ten sznurek, ale dosyć mocno w ten sposób. Raz z jednej strony, raz z drugiej. Przedziewamy i porządnie zaciągamy. Jeszcze po przeciągnięciu niewielka dziurka zostaje, więc robimy dodatkowe przeszycia. Troszkę się tutaj trzeba przy tym pomozolić pod te nitki. Można igłę wymienić na metalową, jeżeli ta by Wam się tutaj jakoś wyginała za bardzo. Robimy dodatkowe przeszycia, żeby jeszcze bardziej sobie tutaj zamknąć to dno. Po przeszyciu przewijamy koszyczek na prawą stronę. Tę końcówkę sobie za chwilę obcinamy i tutaj od spodu chowamy pod oczkami, ale najpierw układamy wszystko tak delikatnie. Ten koszyczek obniżamy, żeby właśnie tutaj ten taki półkolisty kształt był. Wyrównujemy sobie wszystko, wyrównujemy dno. No i tak to wygląda. Już w tej chwili myślę, że wygląda absolutnie uroczo. Koszyczek jest już gotowy, a my chcemy zrobić mu ładną pokrywkę, żeby jeszcze bardziej przypominał dynię. Więc ponownie będziemy rozpoczynać od łańcuszka, tym razem krótszego. Znowu składam sznurek na krzyż, tak żeby końcówka do kłębka idąca była na górze. Pobieram, przeciągam i nie zaciągam zbyt mocno tej końcówki. Łącznie robię 10 oczek łańcuszka, już licząc z tą pętelką początkową. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I teraz będziemy pracować prawie tak samo. Zaczniemy od zrobienia 3 oczek ścisłych, następnie zrobimy 3 półsłupki i 3 półsłupki nawijane. Tym razem nie będziemy robić półsłupka na końcu, bo już teraz nam nie zależy, żeby aż tak bardzo nam się zwijała końcówka, więc przechodzimy teraz do drugiego oczka, licząc od szydełka. Robimy oczko ścisłe, następne oczko, oczko ścisłe, kolejne oczko, oczko ścisłe,
Teraz w 3 kolejnych oczkach półsłupek. Raz, 2 i 3. A następnie 3 półsłupki nawijane. Trzeci będzie w tej pętelce początkowej. Raz, 2 i w pętelce przytrzymujemy oczywiście pętelkę, żeby nam się tutaj nie rozplątała. Na koniec zaciągamy mocno i tak to wygląda. Oczko łańcuszka na obrót, narzut i w drugie oczko od szydełka robimy już półsłupek nawijany. Następne oczko, znowu tylna nitka, półsłupek nawijany. Następne oczko, tylko i wyłącznie tylna nitka oczka, półsłupek nawijany. Następnie 3 półsłupki. Cały czas pod tylną nitkę. Teraz już nie pokazuję tego tak wolno, ponieważ to już są zasady poznane przy głównej części koszyka. Mamy ostatnie 3 oczka do końca rzędu. Robimy w nich oczka ścisłe pod tylną nitkę każdego z oczek. I 3. I znowu oczko łańcuszka na obrót. Obracamy robótkę i podążamy z daną nam zasadą, czyli teraz znowu pomijamy oczko zrobione na obrót. W kolejnych 3 oczka ścisłe, w kolejnych 3 półsłupek, a ostatnich 3 półsłupek z narzutem. Przy obrocie, przy półsłupkach nawijanych zazwyczaj robi się 2 oczka łańcuszka. My zrobimy 1. Dzięki temu delikatnie nam ten brzeg też będzie się zwijał do dołu. Nie będzie to aż tak mocno, jakby było, gdybyśmy na końcu robili półsłupek, ale minimalnie niech nam się to odrobinkę zwija. Wtedy ten kształt będzie taki ładniejszy, będzie bardziej przypominał dynię. Myślę, że teraz już sobie poradzimy. Zrobione oczko łańcuszka na obrót. Znowu zaczynamy od drugiego oczka od szydełka. W 3 kolejnych półsłupek nawijany, 3 półsłupki, 3 oczka ścisłe. Oczko na obrót. 3 oczka ścisłe, 3 półsłupki nawijane. I tak robimy dużo okrążeń. Troszkę będzie ich więcej niż przy tej głównej części koszyczka. Spotykamy się za chwilę. Pokrywka jest już gotowa. Mam, zdaje się, 40 rzędów. Jak sprawdzić, czy już jest ok? Zbliżamy do siebie brzegi i tylko delikatnie ma nam prawo się wybrzuszać. Możemy złapać również w ten sposób, delikatnie sobie naciągnąć i sprawdzić, czy to jest takie, powiedzmy, półkole. Może być minimalnie tylko tutaj przewężenie. Ma być tu prawie linia prosta i wtedy jest ok. Ponownie kończymy po tej szerszej stronie. Obcinamy sznurek i nakładamy go na igłę. Nakładam końcówkę na igłę i najpierw, podobnie jak poprzednio, zszywam. Najpierw przekładam przez pętelkę ostatnią, żeby ją zamknąć i teraz będę zszywała te brzegi, a następnie pomiędzy oczkami naokoło również zrobię przeszycie, żeby delikatnie ten środek zaciągnąć. Zszyłam brzeg, a teraz robię przeszycia. Z tym, że tym razem nie zaciągamy tego maksymalnie. Nie musi nam się to wszystko tutaj zamknąć, ma tylko delikatnie się do siebie zbliżyć. Przeszywamy na oko. Tak wygląda moja pokrywka. Ona, zobaczcie, minimalnie się zwija w miseczkę i właśnie tak ma być. Gdyby się tak stało, że to jest zupełnie płaskie jak talerz i po prostu nawet tutaj, gdy sobie ułożysz w ten sposób brzeg, to nie trzyma w żaden sposób, chociaż takiej minimalnej miseczki, to warto spróć to przeszycie i zabrać z 1 albo 2 okrążenia. Wtedy to się w miseczkę zwinie, a myślę, że takie zwinięte w miseczkę będzie troszkę lepiej wyglądało. Ja sobie to tutaj na razie palcami wszystko układam. Układam również na koszyczku i sprawdzam, jak będzie wyglądać i wygląda super. Zostawiam otworek w środku, teraz będziemy robić ogonek.
Zatem potrzebujemy tego naszego zielonego sznurka. Żeby zrobić ogonek, robimy magiczne kółko. Ja sobie przez lewą dłoń przeciągam sznurek, zawijam 2 razy na 2 środkowych palcach. Układam wszystko równiutko. Wkładam szydełko pod te 2 nitki. Pobieram zza palca wskazującego, przeciągam pod spodem. Pobieram jeszcze raz i przeciągam pod pętelką. I mam teraz takie podwójne magiczne kółko, które dobrze zabezpiecza sznurek w środku. Wykonujemy teraz 6 półsłupków w magicznym kółku. Czyli wbijamy się w środek tego otworu. 3, 4, 5 i 6. Następnie zamykamy magiczne kółko. Patrzymy na lewą stronę, tu gdzie jest ta końcówka i zaciągamy tę końcówkę, bo tutaj są 2 nici. Jedna nić wychodzi gdzieś tam z tyłu, a druga z tych środkowych oczek. Jedna z tych pętelek. I zaciągamy właśnie tę pętelkę, ciągnąc z lewej na prawo, a następnie zamykamy, ciągnąc tę wolną końcówkę. Ja to robię dosyć tutaj szybko, bo magiczne kółko pokazywałam już wielokrotnie. Różne są też metody, więc każdy może sobie znaleźć metodę odpowiednią dla siebie. I teraz ja nie będę robiła tutaj, nie będę zakładać żadnego znacznika, bo to nie ma znaczenia. Patrzymy, gdzie są nasze oczka. 1, 2, 3, 4, 5, to jest 6 oczek, więc wbijam się w pierwsze oczko, robiąc półsłupek. Następne oczko, półsłupek, następne oczko, półsłupek i tak pracujemy przez kilka kolejnych oczek i jak widzicie, to nam się wszystko zwija do środka, tego byśmy nie chciały, więc po zrobieniu powiedzmy jednego pełnego okrążenia wywijamy sobie na siłę to na właściwą stronę, bo to jest nasza właściwa strona. O, udało się, jest. I teraz ta końcóweczka może zostać przycięta, bo ona się schowa ładnie w środku. I teraz naokoło nie robimy nigdzie podwójnych półsłupków. To może być średnio wygodne, że tak powiem. Robimy po jednym półsłupku w każdym kolejnym oczku, aż ogonek będzie miał odpowiednią długość. Zrobiłam kilka centymetrów i teraz, kiedy już zdecydujemy, że wystarczy, to robimy jedno pełne okrążenie w ten sposób, że w każdym kolejnym oczku robimy 3 półsłupki. Czyli teraz tutaj zrobiłam jeden, przechodzę do następnego oczka. 1, 2 i 3. Kolejne oczko. 1, 2, 3. I tak 6 razy. Można sobie liczyć. Tu mam 4. półsłupek. 5. Jeżeli chcecie, żeby tutaj ta płaska część była większa, bo na przykład macie większy otwór tutaj, no to można robić dalej kolejne okrążenia, tylko trzeba pamiętać, żeby również co jakiś czas dodawać po 2 półsłupki. Ja sobie teraz zginam ten ogonek, żeby jeszcze bardziej naturalnie to wyglądało i tu już możemy zamknąć. U mnie to wszystko pasuje, więc ja robię w następne oczko, oczko ścisłe, w kolejne oczko, oczko ścisłe, dzięki czemu uskok jest wygłuszony. Obcinam sznurek, wyciągam go, przeciągam na wewnętrzną stronę i teraz muszę schować tę końcówkę. I teraz, jeżeli chodzi o przyszycie, ja sobie tutaj nie obcięłam tego pomarańczowego sznurka, mogę zrobić w ten sposób, że tu będzie schowany ten sznurek za chwilę. Mogę zrobić w ten sposób, że sobie przy pomocy tej pomarańczowej, tego pomarańczowego sznurka ja to tutaj przyszyję. Natomiast powiem Wam, jakie mam ułatwienie. Ja po prostu zamierzam do tego brzegu przykleić to klejem na gorąco. Oczywiście, że można przyszywać, natomiast uważam, że nawet lepiej będzie wyglądało, jak będzie przyklejone, bo nie będzie tych różnokolorowych przeszyć. Bo czy będziemy przyszywać do dołu
tym zielonym sznurkiem, czy odwrotnie pomarańczowym tu, to zawsze to szycie będzie widać, więc ja sobie po prostu to przykleję. Tego już nie będę pokazywać, bo to wszyscy umiemy, robimy po prostu naokoło, przyklejamy i nasz koszyczek będzie gotowy. Musimy pochować jeszcze wszystkie końcówki, więc już zapraszam na podsumowanie. Mój koszyczek w kształcie dyni jest już gotowy. Zobaczcie, jak się prezentuje z pokrywką. Zdejmujemy, zakładamy. Myślę, że wygląda absolutnie uroczo i będzie doskonałą dekoracją waszych jesiennych stołów, komód. Można do niego włożyć cukierki, można sobie do niego włożyć kasztany czy żołędzie. Na pewno znajdziecie jakieś fajne, kreatywne zastosowanie. Jak zwykle wszystkie materiały, linki zostawiam wam oczywiście w opisie i czekam na komentarze, czekam na reakcje. Mam nadzieję, że taki koszyczek wam się spodoba i że coś takiego zrobicie razem ze mną. Jak wam się uda, oznaczajcie mnie w swoich mediach społecznościowych. Bardzo chętnie zobaczę, jak zawsze, wasze robótki robione na podstawie mojego tutorialu. Dzisiaj serdecznie wam dziękuję za to udane jesienne dzierganie i widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!